Siemanko, na dzisiaj przygotowałem dla Was coś ciekawego. Jeśli chcecie zobaczyć, co to jest, to zapraszam do oglądania. Na dzisiaj przygotowałem takiego pacjenta do ostrzenia. Nożyczki bardzo tępe. Ledwo co przecinają. Gdzieś tam raz na jakiś czas załapię, bardziej przodem. Może będzie widać krawędź tnącą, jaka jest powybłyszczana. No i jeśli chodzi o ostrzenie nożyczek, no to mamy zazwyczaj dwie opcje, czyli rozkręcamy je, rozkładamy na dwie połowy i ostrzymy każdą z tych części, albo żeby się nie bawić w rozkręcanie, ostrzymy, tak jak teraz, na całkowicie rozłożonych. Musimy jeszcze zwrócić uwagę na to, czy one nie są całkowicie poluzowane i te nożyczki właśnie nie są takie rozchwiane, rozkręcone. Ponieważ nawet jak my to naostrzymy, a one będą całkowicie luźne, no to to cięcie też nie będzie takie całkowicie idealne i będzie dalej się wydawało, że nożyczki są tępe. Musimy też zwracać uwagę na opór. Powinno się to tak z lekkim oporem właśnie dociskać, nie wymuszać ten ruch, ani też żeby one całkowicie nie latały. No i do ostrzenia używam osełki diamentowej. No i tak jak było też przy nożu, musimy ostrzyć tylko tą płaszczyznę, gdzie mamy tą wyszlifowaną krawędź tnącą. Musimy się starać, żeby nie zaoblić tej krawędzi, która jest tutaj fabrycznie wykonana. Utrzymujemy w miarę możliwości ten kąt i ostrzymy do tego momentu, aż zaczniemy wyczuwać tutaj drut, czyli ten taki tak zwany zadzior. Ten materiał podczas ostrzenia lekko nam się będzie tutaj wywijał. Czyli jak przy ostrzeniu noży, kładziemy na płasko i dociskamy do momentu, aż ta krawędź właśnie będzie przylegała do osełki. Teraz jak przeciągamy tutaj palcami, to będziemy wyczuwali delikatny zadzior. Więc to ostrze już jest wystarczająco przeszlifowane. Identycznie z drugim. W drugim ostrzu jest tak samo. No i teraz są dwie metody, żeby odciągnąć to ostrze, zamknąć nożyczki i dopiero otworzyć, żeby ten drut się wyłamał. No a jednak nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Możemy użyć bardzo drobnej, delikatnej osełki i po prostu zeszlifować ten drut, który nam się wytworzył na krawędzi. Tutaj najważniejsze jest to, żeby ta osełka była naprawdę bardzo małej gradacji, bardzo delikatna, żebyśmy nie zeszlifowali tej krawędzi, ponieważ może zdarzyć się taka sytuacja, że zamiast tutaj prostej płaszczyzny my lekko zaoblimy tą krawędź tnącą. Jeśli to zrobimy z dwóch stron, no to te ostrza nie będą się nigdy spotykały podczas zamykania nożyczek i tkanina będzie nam wchodziła pomiędzy ostrza. Więc dlatego trzeba to wykonać bardzo delikatnie, tak żeby tylko zdjąć ten drut.
i sprawdzamy, jak tnie. Zajęło to dosłownie chwilę czasu. Możemy wykorzystywać jakieś gotowe osełki do nożyczek, ale dla mnie jest lepsze umieć to zrobić na zwykłej osełce, ponieważ mogę ją wykorzystać do nożyczek, do noży, do skóry i do innych narzędzi, żeby je naostrzyć. To jest akurat dla mnie bardziej uniwersalna opcja, ale z gotowych ostrzałek także można z powodzeniem korzystać. Na dzisiaj to by było już wszystko. Zachęcam Was do wspierania rozwoju kanału. Mile widziana łapka, udostępnienie, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!